Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem omówimy frakcję Tenesha, już jest to ostatnia frakcja z poradników. Co najlepsze, zrobię taką nową, ciekawą serię i ogram każdego bohatera na 20 tur każdej frakcji. Więc na pewno będzie przede mną dużo roboty, więc na pewno z 2 miesiące mi to zajmie. Ale będę też gdzieś starał się na bieżąco wam wrzucać. Ale wróćmy do frakcji Tenesha i omówmy ją trochę. Jeśli chodzi o Tenesha, mamy coś takiego jak zestawienie ład, który standardowo gotówkę. Gotówkę w większości pozyskujemy poprzez plądrowanie, więc to jest dla nas najważniejsze. Po prostu plądrujemy, a potem zajmujemy te wioski. Najlepiej, żeby szerzyć też spaczenie Tenesha, które nam jest potrzebne do manifestacji piekielnych. Jeśli chodzi o gotówkę, no tak jak mówiłem, plądrowanie, troszkę budynków możemy otrzymać kasę, jedynie co, to czasem warto sobie zerknąć na właśnie jakieś unikatowe budynki, które gdzieś tam posiadamy, no bo one dają trochę więcej gotówki niż te standardowe budynki. Mamy też coś takiego jak grimoire. Tak naprawdę pozyskuje się poprzez walkę, poprzez zdobywanie, nie wiem, przez budynki, no w większości walka tak naprawdę i budynki. One są nam potrzebne tak naprawdę do technologii i tak samo do wykonywania takich jakby działań z ukrycia. Czyli możemy po prostu zrobić coś takiego, jak wejdziemy w ścieżkę splątania. Możemy przykładowo przejąć sobie tą osadę. O, weźmy sobie tą osadę, weźmy tak. I automatycznie mamy tą osadę. Jest to bardzo fajna mechanika. No mamy tak naprawdę wiele tutaj rzeczy, no jak na przykład pożycz czas, otwórz wrota, odkryj mgłę, czyli możemy sobie też odkryć taką mgłę, co nam dużo daje, bo wtedy zobaczymy na przykład nowych sojuszników, można też gdzieś tam z kimś pohandlować, choć jako tako Tenesz ogólnie bije wszystkich jak leci, więc na takiej zasadzie gdzieś to wygląda. I automatycznie mamy fajną tak naprawdę wioskę przejętą na już drugim poziomie. Można wtedy sobie wybrać na przykład jakąś lepszą wioskę, automatycznie będzie nas więcej kosztowała. Można tym dosyć fajnie manipulować, jeśli chodzi o te splątanie ścieżek. Możemy też śledzić armię, wywołać jakiś bunt, wywołać wojnę, wymówić pokój. No jest naprawdę mnóstwo możliwości, więc na pewno warto ich zbierać jak najwięcej budynków budować też do tego. Więc przejdźmy może w takim razie, nie wiem, do samego bohatera, do armii. Może to będzie taka, choć może nie, zróbmy inaczej. Przejdźmy do po prostu budynków. I jeszcze wam przed omówieniem wszystkich budynków powiem wam, na jakiej zasadzie w ogóle wygląda granie Teneszem. To jest na takiej zasadzie, że zaczynamy sobie tutaj. Z prawej strony mamy Slanesha plus Nurgla, tego tak jakby początkowego do rozwalenia. Jeśli chodzi o lewą stronę, mamy tutaj jedną frakcję też Tenesha i Jaszczurki. Jaszczurki to jest taki element no, wieczny przy Teneszu, z tego względu, że gdzie nie pójdziemy mamy jaszczurki. Tutaj są jaszczurki, tam są jaszczurki, tu są jaszczurki, więc głównie walka toczy się między jaszczurkami. Potem jeśli zajdziemy na przykład, wejdziemy na pustynię, no to automatycznie dołącza Brytonia, królowie grobowców, więc tam już się robi dosyć ciekawiej, ale to szczerze powiedziawszy da się bardzo łatwo ogarnąć i nawet pokażę Ci jak. Przejdźmy w takim razie do budynków. Jeśli chodzi o budynki, no nie ma tutaj jakoś mega dużo tych budynków, nie ma jakichś też skomplikowanych budynków. Jeśli chodzi o prawą stronę, mamy tu w większości rzeczy do kontroli, do przychodu, do rozwoju i tak samo do pozyskiwania grimoirów, na przykład naturę plus tempo badań. To są bardzo fajne budynki, warto je tak naprawdę budować. Może nie na samym początku, ale z późniejszym etapem gry na pewno warto to zbudować. Jeśli chodzi o garnizon, jeśli idzie Ci dosyć ciężko na początku, no to warto sobie zbudować w tej głównej wiosce garnizon, żeby też po prostu nie rozwalili Ci tych budynków. Bo jeśli chodzi o budowanie u Tenesha, no budynki są dosyć drogie, no nie są one jakieś mega tanie. A tej kasy ciągle będzie brakować, bo nie mamy jakby takiego większego stałego dochodu, tylko w większości splądrowania, tak jak już mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o samą armię, co warto budować, no oni tak naprawdę to są jakby wojownicy chaosu, no tak, tylko że po prostu Teneszowy. Oni w większości tak naprawdę idą w jakieś właśnie strachulce, warto też parę mieć takich oddziałów. Może pokażę armię taką przykładową. O, tu jest na przykład armia, która sobie spokojnie gdzieś tam radzi z tymi jaszczurkami, tylko też to jest główny bohater, więc to jest czarodziej, który jest dosyć mocny. Ogólnie ten też jako tako działa na magii. W większości opiera się po prostu na magii ta walka, więc na pewno rekrutujemy sobie czarodziei ilu wlezie, ewentualnie jakichś mocniejszych bohaterów, takich bardziej wytrzymałych.
Jeśli chodzi o samą armię, no to mamy tak naprawdę wojownicy właśnie chaosu Tenesha. Mega mocne jednostki, bardzo łatwe są osiągalne w takim w miarę wczesnym dostępie. Tutaj mamy na przykład rycerzy chaosu, których warto też mieć jako kawalerię, tylko ich musimy zrekrutować już w późniejszym etapie, no bo taką jednostkę jest naprawdę ciężko zrekrutować. Bardzo fajnie można się oprzeć na przykład na regimentach na samym początku, z tego względu, że dostajemy tu dosyć mocne te jednostki z regimentów, bo na przykład potwory, ewentualnie właśnie rycerze z popielenia, czyli tacy po prostu co latają i mogą dosyć fajnie atakować na przykład artylerię, ewentualnie na przykład strzelców. Te strachulce zwykłe na przykład, niebieskie, to jest takie po prostu mięso armatnie, byle było. Często się gdzieś tam przydają. Jeśli chodzi o wzniosłe na przykład płomienie, to też są jednostki, których dosyć często się używa, tak samo jak w Krasnodar House jest bardzo podobna ta jednostka. Mają one bardzo rozrzutny ten strzał i dosyć mocny, ten akurat ma 1200 uderzenia, to jest dużo. Ale też mamy ich we słabszych wariantach, które też tutaj właśnie wam pokażę. Płomieńcy na przykład Tenesha, może przejdźmy do tego, bo będzie ładniej. Tak samo oni są na przykład noszący zmianę, no są dosyć dużo jakby tych mieszanek, tych po prostu zmiennokształtnych. Na pewno armia wojownicy chaosu z halabardami to jest mocna armia, tym bardziej przeciw jaszczurkom. No jaszczurki opierają się w większości gdzieś tam na potworach, no ogólnie jaszczurki samymi potworami prawie grają. Ewentualnie ta jaszczurka, która tutaj była na samym początku, opiera się dosyć na takich procarzach, takich strzelcach. Więc wtedy warto mieć jakąś kawalerię, ewentualnie po prostu zwykłych takich rycerzy. Jeśli chodzi na przykład o wybranie Tenesha, to jest najmocniejsza jakby piechota możliwa u nich, która jest naprawdę mega potężna. Więc staramy się dążyć na pewno do tego budynku w pierwszej kolejności. Tak jak sobie nawet zauważycie, ten budynek jest wybudowany, już tutaj czekam z kolejnym zbudowaniem. Daje nam to też to, że możemy odblokować sobie kolejnych jakichś bohaterów, którzy, no tak jak mówiłem wcześniej, no robią po prostu robotę u Tenesha, bo jaszczurki często mają problem zabić na przykład bohatera. Jeśli chodzi na przykład o latające potwory typu, nie wiem, wyjce Tenesha, wydaje mi się, że to są dosyć słabe jednostki. Choć czasem, jak mi się zdarzyło, przydały się przykładowo na jaszczurki, na te latające jaszczurki, które tam strzelają, bardzo szybko je zabijali. Tak samo możemy się oprzeć trochę właśnie, tak jak mówiłem, na tej kawalerii, możemy się też oprzeć na kaplicy wojny, tak samo na miażdżycielach dusz. No miażdżyciel dusz możecie już znać z innych poradników, bo też w miarę jakby każdej wersji typu Nurg, typu, nie wiem, Korn, po prostu jest tego w każdym wariancie takiego chaosowego. Na pewno, tak jak mówiłem, budynki specjalne. Z tego względu mamy dużo tutaj budynków pod tempo badań. Jeśli sobie wejdziemy w drzewko technologiczne, jest one dosyć spore. No i te tury jednak no, dosyć dużo nam schodzi, bo tutaj dwie, tam potem cztery, tam też cztery. No a tutaj chodzi akurat na Teneszu w miarę na czasie, że musimy jak najszybciej się w miarę jakby wykoksić, można to tak nazwać, żeby z tymi jaszczurkami bez problemu sobie tam poradzić i właśnie mieszać ich przykładowo właśnie tym splątanem ścieżek. Jeśli chodzi o to splątanie ścieżek, musimy też wejść w daną technologię i ją też odblokować. Nie możemy po prostu od razu sobie jechać, zbierać gimwary i automatycznie robić wszystko, co tam sobie chcemy. Więc jeśli chodzi też o budynki, no na pewno postawiłbym na ten budynek. Strachulce to jest takie 50-50, ja mało lubię nimi grać, ale zauważyłem, że też ludzie sobie dosyć sporo ich wykorzystują. Można tak naprawdę zrobić armię z wojowników chaosu, ewentualnie zrobić na przykład rycerzy chaosu, ewentualnie jakieś parę potworów i ta armia spokojnie sobie przejdzie po wszystkich. Jeśli chodzi na przykład o armię halabardzistów, oni się bardzo dobrze przydają, jeśli wchodzimy na ten teren tutaj. Z tego względu, że tutaj jest Bretonia Imperium, więc oni dosyć sporo tej konnicy mają. I taka jedna spokojnie, mocna jednostka może rozwalić nawet i 8 jednostek konnicy, więc to jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że te jednostki mają bardzo dużo pancerza, no i dużą skuteczność po prostu przeciw kawalerii. Więc jeśli chodzi o armię, mamy też coś takiego jak na przykład latający pan przemian, czy tam latający potwór. On jest właśnie na zasadzie tego jakby drugiego bohatera, że on może po prostu zmieniać się i ewentualnie ma dodatkowy taki skill, który dosyć mocno bije, ale on chyba ma 2 albo 3 użycia maksymalnie, więc to też warto na to zwrócić uwagę. Ja tam znowu bardziej wolę obstawić na przykład taką jednostkę mocniejszej piechoty, ewentualnie konnicy, no bo ta jednostka jest bardziej uniwersalna, więcej gdzieś tam może narobić tego hałasu. Ale latające potwory można bardzo często
szybko stracić, z tego względu, że wystarczy, że będą mieć jakieś działa, będą mieć trochę strzelców. No a tutaj w większości te jednak frakcje posiadają mocnych strzelców, więc szybko możemy gdzieś stracić te potwory, więc lepiej obstawać bardziej w piechotę. Tym bardziej, że tutaj w większości walczymy gdzieś w lasach, w tej jakby części mapy i w tą stronę jakby zmierzamy, bo musimy pokonać jakby Nurglad, który jest tutaj gdzieś u góry, jeśli chcemy skończyć długą kampanię. Więc no tak naprawdę piechota, kawaleria to są rzeczy wydaje mi się niezawodne, ewentualnie potwory, ale to raczej piesze, nie latające. Więc jeśli chodzi o armię, to wydaje mi się, że to tyle. Jeśli chodzi jeszcze o te budynki, które tutaj posiadamy, mamy na przykład te budynki do kontroli przychodu rozwoju. Mamy coś też takiego, że gdy wiatry są magii co najmniej silne, otrzymujemy jakby bonusy do tych niektórych budynków. To jest coś na tej zasadzie, że jak sobie klikniemy manipulowanie wiatrami, to tutaj mamy pokazane co, gdzie mamy jaki bonus. Możemy sobie po prostu tu wyciągnąć, tutaj dołożyć i po prostu manipulujemy sobie na bieżąco tymi wszystkimi właśnie bonusami, tymi wiatrami. Więc to jest dosyć ciekawa mechanika, jeśli chodzi o Tenesha. Ogólnie Tenesz ma dużo tych mechanik, no bo jeśli działamy mega na magii, działamy bardzo na sprycie, właśnie na takich sztuczkach, na przykład przejmowania miast i tym podobne. Więc no roboty tutaj jest mega dużo, jeśli chodzi o zabawę. Jeszcze przejdźmy może do manifestacji, omówimy jeszcze technologię, a potem omówimy jeszcze tego ostatniego bohatera. Jeśli chodzi o manifestację, to jest na zasadzie to, co ma Nurg, to, co ma Korn. Po prostu dostajemy na przykład jakieś bonusy. Tutaj mamy grimoire naturę, dodatkowo po wykonaniu mamy grimoire pozyskiwane podczas bitwy. To możemy sobie na przykład użyć na danego bohatera. Tak samo tutaj mamy siła kinetyczna, powoduje wyczerpanie tej armii niezależnie od posiadania odporności. Czyli możemy na przykład wyczerpać armię przeciwnika. Mamy potem amunicję, wypust tarczę i automatycznie na przykład minus kontrolę na miasto. Więc to jest dosyć fajnie, może tak jak mówiłem, tutaj jest bardziej kwestia manipulowania gdzieś wrogimi miastami, przejmowanie ich po prostu na chama, przykładowo takim źródłem. Fajna to jest zabawa, naprawdę polecam sobie zagrać tą frakcją. Na początku może się wydać ciężka, no start zawsze jest ciężki, tak naprawdę pierwsze 20 tur wyjaśnia całą sytuację, jak tutaj wygląda. Jeśli chodzi jeszcze o walkę, na szybko wspomnę. Idziemy szybko tutaj Teneszem w prawą stronę i wracamy się, tutaj próbujemy jakiś garnizon, jakąś lepszą armię szykujemy, bo jaszczurki bardzo szybko to tutaj przejmują i potem musimy tam się do nich dokopać. I dodatkowo tutaj mamy elfy Teclisa, jak dobrze pamiętam, wysokiego rodu, więc on też będzie bardzo łatwo nas chciał zaatakować. To też wszystko zależy od poziomu trudności, na jakim grasz. U mnie na legendarnym to dosyć szybko przebiegało, jeśli chodzi o wojnę, ale było można bardzo szybko ich też odepchnąć. Więc wydaje mi się, że tyle, jeśli chodzi o poruszenie gdzieś tam z kwestii wojennych. Przejdźmy w takim razie do naszej technologii. Jeśli chodzi o technologię, tutaj mamy też zaznaczone, które budynki musimy jakby kupić, żeby odblokować te dane technologie. To jest bardzo ważne. No tutaj akurat się złożyło tak, że to są ci panowie przemian, więc oni potrzebują po prostu ten budynek, bo bez niego i tak ich nie będziemy posiadali. Więc jeśli chodzi o tak naprawdę budynki, u mnie jest 40 tura, więc u mnie na przykład poszedłem w to, że mamy właśnie odkryj mgłę, bo to jest bardzo często używane przeze mnie, przez graczy, jeśli chodzi o właśnie o te splątanie ścieżek. Tak samo idę często właśnie w koszt werbunku i pancerz dla tych jednostek, co tutaj są wymienione, bo to są takie jednostki początkowe, więc to się czasem przydaje. Jeśli chodzi o kolejne, no to warto iść właśnie tutaj w tą stronę ścieżek, bo tutaj mamy przychody z łupienia i grabienia osad plus 25%. Na początku to naprawdę dużo daje. Tak samo doświadczenie dla strachulców, bo to nam odblokowuje właśnie kolejną ścieżkę splątania śledź armię i tak samo daje nam 10% pancerza do tych jednostek właśnie wojowników chaosu, na których mówiłem, że w większości się bazuje całą grę. A tym bardziej, że na początku 10 pancerza może zrobić różnicę, bo ja buduję armię w większości, gdzie jest 10, nawet do 15 takich jednostek, a reszta to po prostu jakaś tam hołota, jakiś tam bohater, wiadomo, już taki miszmasz, więc moim zdaniem warto iść to też na samym początku. Limit właśnie rezerwy mocy wiatrów, to jest fajne i to naprawdę też warto sobie od razu wykupić, z tego względu, że tak jak mówiłem, Tenesz opiera się na magach ognia, na magach metalu, na magii teneszowej zwykłej i no to robi tak naprawdę mega duży damage, więc samym bohaterom można po kilkaset jednostek spokojnie zabić
tym bardziej jeszcze magiem ognia, który ma na przykład magiczny czerep, znaczy ognisty czerep, który jest bardzo mocny. I tutaj możemy iść w następną właśnie jakby ścieżkę splątania, wymuś bunt. Więc jeśli chodzi ogólnie o technologię, to tak jak pokazałem, no te rzeczy iść najbardziej na początku to się po prostu opłaca, a resztę już sobie warto poczytać i tam dostosować do swojej możliwości, do swojej kampanii, no bo tak jak wiadomo, każdy gra inaczej, nie da się jakby odwzorować wszystkich ruchów, no chyba, że oglądamy gameplaya pełnego od kogoś, no to wtedy możemy starać się odwzorować te wszystkie ruchy, choć też zawsze inaczej może się jakaś jedna bitwa potoczyć, jedna walka o miasto i szczerze może się zmienić cała kampania. Zostało nam omówić tak naprawdę bohaterów i ich tak naprawdę bonusy. Więc jeśli chodzi o Tenesza, który zaczyna tam, gdzie pokazywałem wcześniej, walczą z tymi jaszczurkami, więc jaszczurki, potem Bretonia, Imperium Króle Grobowców. No i mniej więcej na tym się może już skończyć długa kampania. Jeśli chodzi o jego bonusy, on jest bardziej takim właśnie jakby skrytobójcą. Bardzo dużo działamy tak naprawdę właśnie na zasadzkach, na unikaniu zasadzki mamy nawet bonus, więc no to jest mega mocne, no bo jak wiemy, że zasadzki tak naprawdę niszczą wszystkie jednostki strzelające, całą artylerię i ona wtedy jest tak naprawdę bez znaczenia. Dlatego też mówiłem, żeby budować jakby jednostki z tych wojowników chaosu, z kawalerii chaosu, ewentualnie z potworów, bo to są idealne jednostki na zasadzkę. Jakie mamy efekty frakcji? Czas wsparcia w bitwie minus 50, szanse na udane działanie bohatera plus 15, może odblokować wyjątkowe przedmioty, które modyfikuje się zestaw czarów, szansa na udane właśnie działania wrogiego i plus właśnie szansa na uniknięcie zasadzki. Jeśli chodzi o armię, nie jest ona jakaś wybitnie mocna, ale tam tak naprawdę budujemy szybko drugi poziom budynku i rekrutujemy sobie opuszczonych Tenesza, a potem wojowników chaosu i w sumie jakoś to łatwo już nam idzie. Jeśli chodzi o odmieńca, rzadko kto nim gra, jest bardzo taki, no wydaje mi się, że to kwestia też miejsca, w którym on gdzieś tam zaczyna. Jeśli chodzi o jednostki, no akurat armię ma mocniejszą, wydaje mi się, niż Tenesz, ale to tutaj mamy, raczej niż Kejroska czy przeznaczenia. Tutaj już możemy mieć jakieś wątpliwości. Tutaj mamy jako odporności, czy jakby efekty frakcji, efekty Lorda. Właśnie efekty Lorda to mamy właśnie to, że może się zmienić w jakiego tam Lorda chce, czy na przykład może zostać krasnoludem, jaszczurką, orkiem, no czym tam chce. To jest fajne, bo możemy sobie go na przykład zmienić w takiego jakoś Grimgora, który jest mocnym wojownikiem i tak naprawdę wybije bardzo dużo oddziałów. Ewentualnie możemy zrobić z niego mocnego jakiegoś czarodzieja. No możliwości jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o efekty frakcji armii, nie są widoczne w regionach, w których znajduje się budynki kultu Sharahraya. Może uzupełniać straty, werbować jednostki na obcym terenie. No to jest mega fajne. No tym bardziej, że on jest w takiej dziczy trochę, jak tutaj sobie zobaczycie. Walczą tak naprawdę z całym Imperium. Dodatkowo mamy tutaj Sylwanię, mamy tutaj trochę elfów, no cały Kislev po prawej stronie, no tutaj jeszcze wyżej Norska. No więc, bo tak naprawdę ja nim nie grałem jeszcze. To z jednej strony żałuję, bo bym mógł wam powiedzieć może trochę więcej. Choć jeśli chodzi o budynki, o armię, no to pewnie jest ta sama zasada, co w tym wcześniejszym, co wam pokazywałem. Ale jeśli chodzi o te przemiany, mogłoby być to dosyć po prostu ciekawe. W takim razie wydaje mi się, że to już wszystko odnośnie frakcji Tenesza. Jest to tak naprawdę fajna frakcja, którą polecam sobie zagrać. Tym bardziej chociażby, żeby się pobawić właśnie tym splątaniem ścieżek, przejmowania tym miast, na przykład wywołania jakichś wojnych, buntów i śledzenia, na przykład odkrywania mgły. Jest tego naprawdę sporo. Więc dzięki w takim razie za oglądanie i tak jak mówiłem, że w następnym tygodniu pojawią się już właśnie takie, może jakbym powiedział, poradniki z gameplayem pomieszane do 21 jakby tur. Przejdziemy sobie wtedy wszystkie te frakcje, wszystkich tych bohaterów, przykładowo Bretonia, przykładowo Mroczne Elfy. Zobaczę jak to w czasie wyjdzie, żeby też tych filmików nie robić za długo, a jeśli wyjdą mi ponadgodzinne, no to będziemy to jakoś próbowali ciąć. Więc dzięki moi drodzy za oglądanie i do następnego. Cześć!